Witam serdecznie w kolejnym naszym odcinku Expert Talks. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa, z którym notabene znam się wiele lat i to prywatnie i też firmowo. Wyjątkowego, gdyż Tomasz no, z dwóch stron barykady, że tak powiem, się pojawia i tu, i teraz, i w różnych momentach swojego życia, więc to myślę, że będzie bardzo ciekawa perspektywa, którą postaramy się dzisiaj ująć. Na pewno nie będzie to rozmowa ornitologiczna, chociaż mamy nazwiska takie, ale myślę, że ciekawy jakiś tutaj kolejny tutaj odcinek zrobimy. To słuchaj, ornitologia jest tutaj w koło, bo jak Tak, popatrzycie na bardzo zewnątrz, ładne. tutaj mamy obszar Natura 2000, gdzie mamy pełno ptactwa. Kruki nam tutaj, gawronów nie ma, Gawronów nie ma. Okej. ale kruki nam dziobią dach. Gawrony są we Wrocławiu. Okej, Tomasz, dziękuję za zaproszenie, bardzo nam miło. Bardzo mi miło. Tomasz, znamy się od lat, znamy się też również z tej właśnie organizacji, w której pracujesz, w której jesteś. Jakbyś mógł siebie przedstawić i też firmę pokrótce. Jeżeli chodzi o mnie, to no, już aż wstyd mówić, ile mam lat doświadczenia, głównie w 4 więcej przemyśle. chyba ode mnie. No ze 4 więcej od Ciebie może być. W zasadzie całe życie gdzieś koło produkcji. W różnych organizacjach, z różnych stron i w organizacjach gdzieś z przemysłu samochodowego i dużo w chemii i dużo w przemyśle meblarskim, więc takie szerokie spektrum, jeżeli chodzi o przemysł. No i od 20 ponad lat gdzieś koło Lean. Więc to są takie rzeczy, które związane są z zarządzaniem właśnie w oparciu o Lean, w oparciu o te wszystkie dobre praktyki, które gdzieś tam w przemyśle samochodowym są. I to jest też rozszerzane, bo tak ogólnie rzecz biorąc, to są dobre praktyki. I to, co gdzieś tam kiedyś z Toyoty było wzięte, to w tej chwili się rozwija na cały przemysł i to tak mniej więcej wszędzie tak Każdy z samo. tego czerpie, Tak. dokładnie. No a co do firmy, tak? Ja Co do troszeczkę firmy- już rzeczywiście wiem, bo mieliśmy możliwość współpracować, ale byś powiedział, Co do firmy, co robicie. pracuję w firmie Amega, która to firma zaopatruje kilka gałęzi przemysłu, zarówno od strony transporterów, czyli wszelkiego rodzaju urządzeń i łańcuchów i pasów do transportu wyrobów, komponentów, produktów, jak i od strony układów napędowych, czyli Power Transmission, czyli to jest to są pasy napędowe, które produkowane są w innych zakładach z naszej grupy. Jeżeli chodzi o nasz zakład tutaj w Szczecinie, jesteśmy zakładem, który produkuje pasy modularne. To są takie pasy, które składają się z takich elementów, klocuszków, takich puzli, wykorzystywane w zasadzie w całym przemyśle. To jest tak, że to widoczne jest zarówno gdzieś i w spożywce, czyli nie wiem, jakichś mroźniach, czy jakichś zakładach w piekarniach, ale też w przemyśle samochodowym, czyli samochody, które są montowane, są transportowane na taśmach Czyli modułowych. taśmy, po prostu taśmy różnego rodzaju Taśmy. Przy czym to są taśmy, tak jak mówię, które są zbudowane z takich pojedynczych elementów, ponieważ Tutaj mamy tu zdjęcie, tak? Widać właśnie O, takie to. Czyli mamy jeszcze w naszej grupie zakłady produkujące pasy syntetyczne, czyli to są takie jakby gumowe, czy poliuretanowe, czy z polichromkowiny. Czyli Więc różne to jest materiały do różne różnych materiały. zastosowań. Tak. Okej. To gdzie najczęściej Was można spotkać? Wiesz co, no jakbyś przyleciał do Szczecina na lotnisko, to wszelkiego rodzaju walizki są transportowane na lotniskach Czyli to są takie tego rzeczy typu wasze. pasami. Tak, to są nasze. Jak odbiór walizek jest na tych modułowych elementach, to są właśnie tego typu łańcuchy. No niedługo w wakacje to zobaczymy na te. No, pojedziemy, zobaczymy. Albo już się wręcz zaczęły. Tomek nie powiedział całości tutaj, bo rzeczywiście
Teraz oczywiście jesteś dyrektorem zarządzającym, tak, w tej firmie. Natomiast ja też znam tą drugą stronę, tak, gdzie ty też przez No tak. wiele czasu byłeś konsultantem, No tak. interim managerem Tak. i z tego też powodu właśnie to też jest wyjątkowe i myślę, że ciekawe będzie spojrzenie na to, co się dzieje właśnie tutaj na rynku pracy i jakie zmiany zachodzą. No bo ja najpierw przez tam kilkadziesiąt lat, czy tam 20 lat prawie pracowałem jako osoba zarządzająca organizacją, czy gdzieś, czy to produkcją, czy później zakładami produkcyjnymi. No i przez kilka lat też stanąłem, mówię, dobra, trzeba się czegoś nowego nauczyć. Trochę inna rola. Miałem takich też kilku znajomych, którzy gdzieś w konsultingu działali. Między innymi mnie. No i tak, między innymi ciebie, ale też tam pracowałem jakby trochę na swoich projektach, jako ja, indywidualnie Freelancer po prostu. freelancer i pracowałem też dla różnych organizacji, dla firm, które świadczą tego typu usługi. Dokładnie. Czyli będąc osobą, która głównie się zajmowała transformacją organizacji na różnych poziomach i bardzo różnych organizacji, bo tutaj rzeczywiście mam doświadczenia i z takiej części biznesowej, gdzie powiedzmy sobie robiłem jakieś warsztaty w bankach, czy jakieś tam elementy w firmach typu Centrum Usług Wspólnych. Poprzez centra logistyczne bardzo, bardzo duże takie. My mamy tutaj fabrykę 25 000 metrów kwadratowych. Tak, właśnie ciężko było tutaj nawet trafić, bo tak wielka firma jest. Pracowałem dla takiej firmy, która ma magazyny 60 000 metrów kwadratowych. Ale też dla przemysłu bardzo różnego i to tak zwany white goods, czyli taki przemysł gdzieś w produkcji artykułów gospodarstwa domowego i gdzieś w samochodówce na pierwszym montażu duży projekt robiłem. Zresztą razem robiliśmy, więc wiesz dobrze. Także duże doświadczenia właśnie z tamtego rejonu i tak jak już tak fajnie się, że tak powiem, zadomowiłem, jako osoba będąca interim managerem dostałem propozycję przeprowadzenia przez pewien trudny okres tego zakładu tutaj, ponieważ to jest zakład, który jakby zmieniał lokalizację z zakładu powiedzmy sobie, no może nie garażowego, ale znacznie mniejszego, zajmującego gdzieś mniej więcej 4000 m2, przeprowadził się na lokalizację, która ma 25 000 m2, zmieniając w zasadzie wszystko, czyli dostając magazyn, dostając wszelkie procesy logistyczne, co było dość trudne. No i trzeba było niektóre procesy trochę inaczej poustawiać i zostałem poproszony o to, żeby dobra, na jakiś taki czas przejściowy Pamiętam ten właśnie moment i znowu jesteś w tej roli takiego teraz pracownika de facto, prawda? tak, bo wciągnęła cię ta organizacja, zaproponowano ci taki kontrakt dłuższy, tak? Ponieważ rozumiem? to wyszło, no. Tak wyszło, no tak też wychodzi czasami. wyszło. Takie są czasami też propozycje. No i wiesz, to jest też tak, że jako konsultant to jest zazwyczaj projekty, które się robi, to są projekty, nie wiem, 3, 5, 6, 9 miesięcy. Czyli de facto się zaczyna, a potem się nie widzi mety. Czyli widać potem gdzieś tam z zewnątrz, jak ktoś się po jakimś czasie chwali, dobra, fajna transformacja była, tyle i tyle żeśmy zrobili. Zazwyczaj to jest taki okres, gdzie konsultant, jak Jim Collins taką fajną książkę napisał From Good to Great, to jest ten moment jakby początku rozruszania tego koła napędowego. Czyli to jest ten okres, gdzie wszyscy zaczynają te wielkie koło pchać i na początek w ogóle tych rezultatów nie widać. Dopiero z zewnątrz widać, jak się koło szybko kręci i wtedy widać, ci fajne pracują. Na pewno Więc- inny wymiar władzy tak, i inny wymiar tak. wpływu Więc na organizację. ja zawsze zaczynałem tym kołem gdzieś tam kręcić, natomiast tej końcówki nie widziałem, a tu jest też tak fajnie, że mówię jej, no skoro ktoś chciałby, żebym to zrobił, no to spróbujmy, co nie? No
I tak się stało, że już kręcimy szybko. Że Przekręcimy szybko. jesteś już najdłużej. No właśnie też ta perspektywa rynku bardzo mnie interesuje i staram się też podpytać właśnie osoby, z którymi pracujemy, z którymi gdzieś tam mamy biznesowe relacje. Jak ten rynek wygląda też właśnie z perspektywy właśnie teraz pracownika, tak? A z perspektywy właśnie takiego interyma. Co dla Ciebie teraz, nie wiem, jakie są challenge myślisz właśnie? dla mnie jako dla interima? Nie, no to który teraz zapytam z właśnie jednego i z drugiej teraz strony. pod kątem właśnie takiego, takiej osoby, która oczywiście jest szczególnym pracownikiem, tak, masz wpływ na całą organizację, teraz znowu jesteś po tej drugiej stronie. Jakie te challenge teraz Ty widzisz właśnie na rynku? Bo no, jako Redegate no, my też zajmujemy się właśnie też dostarczaniem właśnie różnych osób i spotykam się z wieloma gdzieś tam opiniami, że czasami jest trudno pozyskać osoby. Twoja perspektywa teraz, gdzie jesteś po drugiej stronie barykady To troszeczkę. my jesteśmy po dość dużym sztormie. I mieliśmy bardzo dobrze okazję odczuć ten problem związany ze zbudowaniem zespołu. No bo to jest też tak, że organizacja w zmianach to jest organizacja, w której gdzieś się dociera. I często mieliśmy sytuację jakby polegającą na kłopotach w dopasowaniu się wzajemnym. No i mieliśmy dużo osób, które zmieniały pracę od nas, czyli przechodziły do innych firm. No i niestety jako pracodawca to jest z reguły na przegranej pozycji. To znaczy się, że od strony pracownika mamy ten okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, czy tam miesięcznego czasami wypowiedzenia. Natomiast ze strony pracodawcy, jak się dowie, że ktoś odchodzi, to nie jest tak, że te 3 miesiące się pokrywają. Wiadomo, że zazwyczaj to jest tak, że trzeba zrobić jakąś tam rekrutację, potem ktoś się decyduje, mamy kogoś dobrze, jak w miesiąc się kogoś uda zrekrutować, potem 3 miesiące na niego czekamy, potem po 2 miesiącach często się okazuje, że jednak zdecydowałem się pozostać u mojego dotychczasowego pracodawcy, bo mi złożył taką ofertę, Kontraoferta poszła. Kontraoferta poszła i ja tutaj miałem całą masę takich przypadków. I też ja z Wami współpracowałem też jakby z drugiej strony, gdzie miałem przykład, gdzie jakby taka część newralgiczna dla organizacji, czyli finanse, zostały bez głowy przez jakiś czas. No i jakby w pierwszym, jeszcze mnie tutaj nie było i organizacja w pierwszym odruchu powiedziała, dobra, weźmy, ponieważ to jest rzecz fundamentalna, weźmy jakichś doradców z górnej półki i wzięła rzeczywiście z takiej pierwszej trójki światowej firmę doradczą. Natomiast to się wiąże z całkiem dużymi pieniędzmi. A ponieważ ten proces się trochę przedłużał, był prowadzony też zdalnie, a trudno jest niektóre rzeczy niestety Wyegzekwować, tak. przy przedsiębiorstwie produkcyjnym wyegzekwować w momencie, jak się zdalnie prowadzi procesy. Nie mówiąc już o, powiedzmy sobie, kosztach i o przekroczeniach budżetowych w związku z tym, no to próbowaliśmy kogoś złapać. Tutaj taki strzał był bardzo szybki. Od Grzegorza dostaliśmy propozycję współpracy z naszym pracownikiem. Tak, przejęliście go później, bo na tyle też poszedł Twoim modelem, powiedzmy. Tak, poszedł moim modelem i pracuje z nami. No i to się udało tak w zasadzie, nie wiem, tak krótko to trwało. No bardzo krótko, to teraz sobie nie przypomnę, ale to myślę, że... Ale to było tam w tygodniu, było wszystko zapięte, tak, nie? Tak, myślę, że to też w takim tempie standardowym, że tak powiem, dla nas, ale na pewno tak, że tak, spodobał się. To też nie jest tak, że jakby wszyscy, bo miałem prezentację kilku kandydatów,
zawsze jest tak, że jest jakaś kwestia dopasowania Ta chemia chemii musi i tak zadziałać, dalej. dokładnie. Nie? Kompetencje Także- na pewno są, tak, ale ta chemia to jest też bardzo Także ważna. to musi być. Nie? Są dwa magnesiki, jedne się przyciągają, drugie się odpychają, wszystko tak samo dokładnie. wygląda, a inaczej działa. Więc tu chemia zadziałała. Powiem więcej nawet, że też jakby Krzysztof w organizacji też jakby się dalej rozwija i ma jakieś tam dodatkowe obowiązki, więc To się cieszę. możesz się czuć trochę jak ojciec sukcesu. Dziękuję. Wiesz co, ja chciałem zapytać o tą perspektywę właśnie, bo powiedziałeś o te trudności, tak, właśnie zdobywaniu, ten długi proces rekrutacyjny. No właśnie w odróżnieniu do takich bardziej może projektowych ról, takich typowo, nie wiem, doradczych, konsultingowych, czy tak też te dłuższych, interimowych, to jest kompletnie inna relacja, tak? Wspomniałeś jedną rzecz, że to ktoś tam na finiszu, jedną z historii, ktoś tam na finiszu powiedział nie, tak i znowu tak naprawdę proces zaczynaliście gdzieś tam od nowa rekrutacyjny. Ja tego nie znam z drugiej strony i myślę, że ty też może nie znasz, chyba że klient się wycofał, tak, finalnie. Jakie tutaj różnice postrzegasz właśnie pomiędzy takimi formami zatrudnienia, tak, formami współpracy, może nie zatrudnienia. Jakby patrząc na to trochę z drugiej strony, osoba, czyli ta osoba, która jest konsultantem, no to jest trochę też pole minowe, no bo nawet jak osoba wejdzie do firmy, to jakby z punktu widzenia organizacji jest łatwiej kontrakt jakby przerwać w momencie niedopasowania. Czyli No tak, patrząc jeśli z mojego coś nie punktu działa. widzenia tutaj siedzę, coś nie dokładnie. działa. W przypadku jak kogoś mamy na umowie o pracę, jesteśmy do wielu rzeczy zobowiązani. Tak, W momencie, zdecydowanie kiedy trudniej mamy osobę, która jest konsultantem, jest to zdecydowanie łatwiej, czyli jest to duża elastyczność. Dla osoby, która jest konsultantem, to jest taki motywator, bo jesteś codziennie oceniany. Challenge'owany, Nie? prawda? Także tu Musisz jest coś- challenge, nie? Tak. Tu jest wiesz, Znam to inny świat. osobiście, nie? dokładnie. To jest inny świat. Musisz Więc dostarczać, musisz naprawdę produkować. Tutaj wiesz, no, w momencie, kiedy robiłem różnego rodzaju warsztaty, czy robiłem sesje, ja nawet chciałem być oceniany, chciałem mieć tego NPS-a, czyli taką kartę oceny czy warsztatu, czy szkolenia, żeby zbierać feedback od tych osób, z którymi współpracowałem. Często się zdarzały rzeczy, których nie chciałbym usłyszeć, ale to zawsze pcha do przodu. Więc tutaj z punktu widzenia jednego i drugiego jakby bycie konsultantem, czy wejście w ten świat konsultingu, to nie jest dla każdego. Zgadzam się totalnie. Bo ktoś, kto chce mieć tą strefę komfortu bardzo, bardzo dużą, to nie jest robota dla niego. Absolutnie tak. Natomiast z punktu widzenia, znowuż, tak jak ja tutaj siedzę, to jest rzecz wygodna, trochę droższa, no bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że konsultant jest zawsze droższy niż osoba, którą się ma na umowie o pracę. Ale tak finalnie też droższe, jak porównasz Ale teraz tak, nie wiem, takie Wiesz, wszystkie koszty? No tak, teraz popatrz, no jeżeli ja czekam na osobę, która jak z tymi finansami, nie? No jak popatrzysz sobie, No. jak ja czekałem tak w sumie, żeby to się ustabilizowało, no pół roku. No to no nie ma o czym mówić. Nie? To Okej. są duże koszty w momencie, No kiedy tak, bierzesz tak. kogoś z zewnątrz, jakąś dużą firmę i ponosisz te koszty przez ten czas. Nie? No ja wiem, z jaką firmą współpracowaliście i pamiętam też te motywatory twoje też do tego, żeby poszukać jakieś inne rozwiązanie, prawda? No, firma z top ligi, tak? No zawsze będzie kosztowała. No i wiesz, Natomiast- ale wiesz, to jest jeszcze jakby druga strona medalu. Firma nie pracuje, pracują ludzie. Ludzie pracują, dokładnie. Nie? I teraz często za dużą flagą niekoniecznie kryje się ten poziom serwisu, którego Jakość, byśmy oczekiwali. którą Nie? I teraz chcesz, tak. znowuż, jakby wartość dodana. I też ta perspektywa, no bo to też jest ważne, nie? Czyli jak ja mam kogoś na interim, to mam perspektywę 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, tak jak się umówimy. Dlatego też jakby chyba też w moim przypadku, ale też w przypadku Krzysztofa, z którym tutaj współpracujemy,
też ta perspektywa i przewidywalność jest ważna. Nie? I ta stałość to jest przemysł. I z punktu widzenia procesu i patrząc z zewnątrz, wszystkie procesy są podobne. Nie? Jest wejście, środek, wyjście. Nie? Proste. Proste. Jak ja zaczynałem, większość firm, w których gdzieś wchodziłem, to mówi, my jesteśmy specyficzni. I rzeczywiście No to każdy tak mówi, dokładnie. procesy są specyficzne, natomiast w rzeczywistości z punktu widzenia zarządzania wszystko wygląda tak samo. Nie wejście, proces, wyjście. Natomiast wymaga to pewnej wiedzy, zarówno procesowej, jak i wiedzy systemowej, więc każda osoba, która gdzieś wchodzi nowa, to musi się uczyć. Nie? I ta krzywa uczenia No tak. to kosztuje dwie strony. Więc Na ta pewno. przewidywalność w dłuższym okresie jest ważna. To jest ten. Chciałem zapytać właśnie tak, bo masz doświadczenia właśnie i po jednej, i po drugiej stronie, tak? Co było takim motywatorem? Co dla Ciebie jest motywatorem, żeby właśnie zatrudnić albo kogoś na stałe, albo wziąć takiego interima? Jakie czynniki decydują? Wiesz Tak co, z Twojej perspektywy, rynek. nie wiem, swojego biznesu. Rynek, no bo Ale rynek, że nie możesz znaleźć osoby, Tak. czy rynek, że... tak, rynek, bo nie mogę znaleźć Bo osoby. nie możesz znaleźć tak. osoby. Tak, bo wiesz, no, ten rynek bardzo jest jednak, no zobacz, to w okolicy jak jedziesz, to w zeszłym roku nic nie było. Ale też... Nie? Naprzeciwko się buduje, tu się buduje. Obok Szczecina po stronie niemieckiej w tej chwili jakaś firma, która ma zatrudniać tam też kilka tysięcy pracowników. To jest też taka enklawa Czyli firm. konkurencja, po prostu konkurencja. Tak, więc Ale też, wiesz, tak też patrzę i rozmawiam z wieloma klientami i też wydaje mi się, że to nie tylko też może rynek, ale to są różne może charaktery i motywacje związane z typowo jakimiś takimi zadaniami albo kompetencjami, których nie potrzebujesz na stałe może. No to w tym przypadku ja się zgodzę, taka typowo finansowa, interymowa ale funkcja, to pełna tak. zgoda. To znaczy, wiesz, to jest tak, że oczywiście, że są rzeczy akcyjne. Nie? Czyli musisz zbudować kompetencje, której nie masz. Nie wiem, masz proces planowania, nie wiesz jak Tak. planować. No dokładnie. No też I masz pamiętam, że kogoś tak. szukałeś takiego. Tak. I potrzebujemy kogoś do zbudowania procesu planowania. I do tego potrzebujemy wiedzy eksperckiej. Ten proces zbudowania tego to jest dużo pracy tak zwanej źródłowej, koncepcyjnej i w momencie, kiedy mamy już to zbudowane, no to już jest znacznie łatwiej jakby kogoś nauczyć, kto jest tutaj rutynowo lokalnie działać. i rutynowo działać. No bo to wtedy już jest rutyna. Powtarzalność. Dokładnie. Są projekty, nie wiem, wdrożenia jakichś systemów informatycznych. To znowuż to jest rzecz projektowa. No tak. Nie? Mamy transfer technologii. Czyli gdzieś przenosimy maszyny z miejsca na miejsce albo czy tam zakłady często się przenosi z miejsca na miejsce. To jest projekt. Potrzebujesz kogoś, kto ci to wszystko ogarnie, jakiegoś szefa projektu. To chcesz powiedzieć, że takie standardowe procesy, tak, rutynowe rzeczy, skłaniasz się bardziej do zatrudnienia takiego stałego, a do takich... Wiesz co? Jak to teraz? Bo to masz Tak, fajną ale perspektywę nie, to właśnie, ale staram się tak to jest trochę, wyciągnąć. wiesz, bo to jest tak, że to wszystko, o czym mówiliśmy, to są takie one-off. Czyli Tak. zrobisz, ustawisz, idzie. Idziesz. Są jeszcze rzeczy, znowu z punktu widzenia bardziej właścicielskiego, jak mojego w tej chwili. W momencie, jak przejmujesz jakąś organizację, czyli masz akwizycję, kupujesz nową firmę, widzisz, że ma potencjał, natomiast często to są skostniałe struktury, jakieś procesy, które już mogłyby być zoptymalizowane i znowuż w tym momencie dobrze jest wziąć kogoś jako interima, Impuls który to wygenerować, wszystko zmianę. który będzie tym promotorem, tym kagankiem o świat trochę, nie? Czyli będzie tym promotorem zmiany. I tutaj znowuż lepiej kogoś wziąć z zewnątrz. Też to często jest tak, że ludzie tego typu to są ludzie, którzy szukają wyzwań, czyli ci interimowie. To chyba jest taki wspólny mianownik. Tak, no, to szukasz wszyscy mi tak wyzwań. Nie? mówią, I dokładnie. jak szukasz wyzwań,
to znowu dla niego jest ekscytującym zmiana, a już jest ten sustaining, który jest, czyli te utrzymanie, Jest to już nudne. powiedzmy nuda, nie? Już Dokładnie. I wtedy jest ten interim się lepiej sprawdza, nie? Niż na zasadzie właśnie bycia promotorem zmiany niż utrzymania wszystkiego. Okej, opowiadasz o tych dwóch perspektywach. Mam nadzieję, że ci tak duże rozkojarzenie jaźni nie robię. Wiesz, jest 5 bo- godzina, 6 godzina, więc już jestem po całym dniu pracy. Okej. To jakie teraz tak właśnie też, no fajne, myślę, że chciałbym tą perspektywę wydobyć. Jakie ty widzisz po jednej i po drugiej stronie właśnie te korzyści z zatrudnienia takich zewnętrznych konsultantów, interimów, whatever, ekspertów, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, bo masz tą perspektywę właśnie siebie, tak? I zadowolenia, które ty na przykład miałeś, tak, realizując jakieś No. projekty, ale też masz teraz perspektywę z drugiej strony, prawda? I wcześniej też miałeś taką perspektywę, gdzie pracowałeś z zewnętrznymi konsultantami, ekspertami. Jak ty to widzisz? Wiesz, to jest tak, że ja gdzieś tam w tym konsultingu, tam powiedzmy sobie ze 4 lata, w sumie 5 lat spędziłem, będąc w kilkudziesięciu organizacjach. Ja się przez 20 lat tyle nie nauczyłem, co przez te kilka lat będąc konsultantem. I naprawdę sprzedaję dużo swojej wiedzy, no bo to nie jest tak, że konsultant przelewa wiedzę do firmy. To jest w dwie strony działa. Absolutnie, trzeba też tą wiedzę Nie? pociągnąć i Więc, wziąć. więc jakby na jednym z projektów prezes organizacji mówił, że to nie jest tak, że my nie umiemy piec pizzy. My to umiemy bardzo dobrze robić, ale my bierzemy was jako konsultantów, bo wy jedliście w kuchniach świata. O, ładnie powiedziane. Nie? I to jest trochę tak, że będąc czy mając możliwość bycia w kuchniach świata, to się flancuje to. To nie jest tak, że znowu, że my zdradzamy jakieś tajemnice organizacji, bo absolutnie nie. My wszędzie mamy podpisane NDA, wszystko to działa na legalnych zasadach. Ale mechanizmy, to jest rzecz, którą gdzieś się troszkę podpatruje na zasadzie jak to gdzieś można działać i przeflancować. To jest takie zaadoptowanie, czyli generalnie, słuchaj, to jest tak, że życie to jest sztuka adaptacji. Nie? No i w firmach dokładnie tak jest, że zawsze się adaptujesz do czego, patrzeć jakie masz warunki brzegowe, próbujesz trochę wyjść z tych ograniczeń, które masz i wprowadzić coś, co gdzieś widziałeś, a może tak, nie? Jest zupełnie innej branży, zupełnie inna perspektywa, ale coś, co może zadziałać. I ta perspektywa bycia konsultantem to coś takiego daje. O, widzisz. I z drugiej strony, czyli to jest taki motywator dla osób, które się zastanawiają. I to są dobre strony. No a po drugiej stronie tak właśnie Ale poczekaj, ale jeszcze jedno. Dobra. No bo oprócz tych dobrych stron są złe strony. Absolutnie. Więc to też jakby ktoś chciał do ciebie się zapisać i jeszcze nie wiedział, że chce być konsultantem albo nie i tego nie jadł, to jest niepewność, nie? No bo są takie czasy, przyszła pandemia, nie? I ja mając sprzedane, trudne momenty, tak. ja mając sprzedane praktycznie pół roku do przodu, z dnia na dzień zostałem bez roboty, nie? W tym momencie. No tak wyszło. No, Były ograniczenia wszędzie. Była. No ale to każdy przeżywał też, no, wiele osób przeżywało Tak, trudne no, chwile. ale no wiesz, to a będąc gdzieś w pracy, no to ten ciebie to nie interesowało. poziom taki jest Bezpieczeństwo znacznie jest spokojniejszy, inne. więc bezpieczeństwo jest inne. Więc tutaj jakby znowuż pytałeś o tą perspektywę pracodawcy. Z punktu widzenia pracodawcy, tak jak mówiłem o tych kuchniach świata, to jest ważne. Czyli ściągnięcie, ten know-how, który tak, konsultanci zewnętrzny. mają. Tak. I ja to samo też zauważam właśnie, że od tego coś się dowiesz, od tego, tak, to sam powiedziałeś, że tyle się nauczyłeś, tak dużo się nauczyłeś. To jest ten know-how, który konsultanci ci wprowadzą, prawda? No tak. Oczywiście tu jest też bardzo, bardzo różnie, no bo jak patrzę teraz, ten rynek konsultingu jest bardzo szeroki i
według mnie, ale to jest moja osobista opinia, konsultantem powinna zostać osoba, która te kilkanaście lat gdzieś w zawodzie ma. Mamy tą samą opinię, dokładnie. Bo Trzeba w biznesie się poobijać i coś porobić własnymi rękoma. konsultant, który zaczął swoją karierę od bycia konsultantem, Nie będzie tak bogaty. tak, no nie ma tego, nie? No, może się mylę, może źle na to patrzę. I ja mam dokładnie to takie same pojęcie. Więc kupujesz lata doświadczenia, nie? Kupujesz te spojrzenie z innych firm, trochę się za to więcej płaci, ale z drugiej strony wchodzi świeża krew do organizacji, świeże spojrzenie na procesy daje impuls, nie? I to, co Krzysztof na przykład zrobił u nas, to jest też uporządkowanie wielu procesów, takich, które do tej pory zajmowały dużo czasu. Wprowadzenie standardów, nowych Tak. rozwiązań, lepszych rozwiązań. Tak. I to jest znowuż ta wartość dodana, która nie zostanie tutaj tylko na miesiąc, 2, 5, tylko zostaje na lata. Na dłużej, dokładnie. Póki nie przyjdzie ktoś i jeszcze level up robi, prawda? No tak. No bo No to teraz powiedziałeś też taką fajną rzecz. No i znowu tą perspektywę będę się odbywał. To jak takiego konsultanta zaprosić do tej współpracy? Jak z nim współpracować? Jak zrobić, żeby ta współpraca od day one była bardzo efektywna, korzystna dla obu stron? po pierwsze musisz, ale to nie tylko z konsultantem, to jest generalnie. No to jest, tak, to jest, ale jak kogoś konsultanta chcesz wiemy, mieć że- w pracy, To prawda. to musisz mieć dla niego plan. Onboarding. Nie, musi mieć plan. Do planu dostosowujesz onboarding, różne tam inne rzeczy. Natomiast w przypadku konsultanta, ponieważ jak wiesz, koszty są wyższe, ta perspektywa czasowa jest bardziej ograniczona, to musisz mieć zdefiniowane cele, czyli musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć, w jakim czasie. Nie, czyli nie wiem, dla konsultanta, który ma mi poprawić jakiś tam proces i jestem sfokusowany na procesie, mam wskaźnik A, który jest na poziomie X, mówimy sobie, chciałbym mieć za 2 miesiące, czy tam za 3 miesiące, czy za 5 miesięcy wskaźnik Y. I dajemy sobie perspektywę czasową, zastanawiamy się razem, najpierw robiąc jakąś tam analizę tego procesu, jak on wygląda, czy te założenia są możliwe do spełnienia. Jeżeli są możliwe do spełnienia, umawiamy się najpierw na analizę, A potem wdrożenie już potem dalej. na wdrożenie. Kontynuacja. Czyli robimy to tak, sprawdzamy jak jest. Nie? Przy okazji tak naprawdę też sprawdzasz taki też know-how tego konsultanta, prawda? Tak, no wiesz. Czy on no bo się to, wpisze bo to jest idealnie, tak? No no, bo te pierwsze momenty są też takie, no niepewne, tak? No bo wydaje się, że naprawdę, no też dysponujemy wiedzą, no i też nieraz mi też się tak zdarzyło, tak? Że może nie do końca też byłem w stanie się zmierzyć, tak? Z problemem idealnie i to na różnych polach, prawda? No to jest taki troszeczkę element ryzyka. wiesz, no pamiętaj, że ja nie pracuję z konsultantem na co dzień. No, on jak idzie w proces, to pracuje z ludźmi. I on ma od tych ludzi wydostać informacje, ma z nimi dobrze współpracować, ma ich zachęcić do tej roboty. Więc to jest osoba, którą w momencie, jak zaczynamy tą pierwszą fazę, tą analizę stanu obecnego, czy mapowanie tego stanu obecnego, jak byśmy tego nie nazwali, to zobaczysz, co z tego wychodzi. Nie? Robisz taką mapę, patrzysz, mówisz, dobra, tu jest dokładnie. coś, co gdzieś chcielibyśmy, możemy zrobić. I w momencie, kiedy widzisz z tego wartość dodaną, z tej pierwszej części, no to możesz sobie to rozszerzyć, powiedzieć sobie, dobra, mam na tym payback, ciągniemy. Okej. Tutaj też taki wątek poruszyłeś do tej integracji z zespołem. Okej, bo ty przekażesz te cele. Musisz mieć jasny plan na taki projekt, tak? Na taką osobę, co ona ma dostarczyć konkretnie, tak? Czyli jasny plan ty masz w głowie. No ale potem ta osoba realizuje jakieś zadania i niekoniecznie łącznie z tobą, tak? Tylko z zespołem na przykład, nie? Co ty byś polecił? Nie wiem, jakie wskazówki mógłbyś dać? Jak taką osobę dobrze zintegrować z teamem? Co robić właśnie? Albo co chciałbyś ty na przykład, czego ty na przykład nie dostawałeś, będąc konsultant? Jak takie osoby najlepiej integrować, żeby one szybko wskoczyły w twój biznes, zobaczyły ten obraz, tak? I zaczęły ci pomagać?
Wiesz, tak, z punktu widzenia mojego, ale też z punktu widzenia osoby, która jest konsultantem, bardzo ważna jest stała, jasno zdefiniowana na początku komunikacja. Czyli jeżeli prowadzimy jakiś duży projekt, w którym jest kilku konsultantów, jakbyś robimy dużą transformację, to bardzo ważna jest koordynacja tych wszystkich działań, podział tych konsultantów na różne obszary, w których gdzieś tam chodzimy i bieżące spotykanie się, raportowanie postępów w pracach. Więc ta ścieżka komunikacji jest ważna. Bardzo ważna jest umiejętność pozyskiwania ludzi przez konsultantów. Czyli umiejętność kupienie się, współpracy. po prostu skupienie się w zespół, tak, prawda? No, tak jest. To Nie? jest, to jest uważam też kluczowe takie. To jest, jak ktoś przychodzi, to musi umieć współpracować. Są oczywiście osoby na stanowiska, powiedzmy sobie, specjalistów, które gdzieś mają rozwiązać problem na zasadzie jakichś tam, nie wiem, testów i tak dalej, ale konsultant, który ma współpracować z zespołem, musi być osobą, która jest w stanie sobie ten zespół zdobyć. Ale nawet na początku, nawet jakaś taka osoba, która powiedzmy samodzielnie ma coś zrobić, tak? Ona musi też umieć wyciągnąć informacje, To jakoś tutaj współpracować. No jakie właśnie te elementy mnie interesują, jak teraz, bo na pewno też się dziś odbijałeś od ściany, no konsultanci, tak? Ludzie są niepewni czasami. Co ty teraz jako właśnie menedżer zakładu, tak? Dyrektor zakładu, jakie ty rzeczy poleciłbyś, jakie rzeczy warto zrobić, żeby tego konsultanta też szybko, fajnie zonboardować i To jest, co zrobić? w rzeczywistości jest jedna rzecz fundamentalna we wszelkiego rodzaju transformacjach i zmianach. Bez wsparcia najwyższego kierownictwa organizacji zmiana nie zadziała. Nie zadziała. Czyli jeżeli polega to na tym, że tak powiem, zmiana została wrzucona, nie wiem, gdzieś właściciel na drugim końcu świata powiedział, weźcie Macie to sobie, zrobić. macie to zrobić, tutaj macie firmę konsultingową, która ma coś tam wam wdrożyć. To nie zadziała. Będą opory duże. Nie zadziała. To nie zadziała. To są po prostu... Znaczy ja pamiętam takie projekty, że na siłę po prostu trzeba było po Ale prostu to wiesz, kolanem, butem dopychać różne rzeczy, dopchniesz bo butem. sponsor tak chciał, prawda? Oczywiście, że dopchniesz butem, pokażesz wynik na małej próbce, ale całe tego nie rozwiązanie się nie utrzymasz. sprawdzi. Nie utrzymasz tego. Robiłem duży projekt w dużej firmie i to był wrzucony projekt. I ja się z tym źle czułem. Wcześniej z tego projektu wyszedłem, bo to był zmarnowany pieniądz. I tak jak mówię, ten fundament w postaci pełnego wsparcia i bieżącego informowania tego topu o tym, co się robi, i takiego z drugiej strony wsparcia, nie? Czyli że ktoś będący szefem organizacji, szefem zakładu, szefem tego kawałka placyku, na którym się bawimy, codziennie tego procesu dogląda. Przynajmniej się Czyli zainteresuje. transparentność, dobra komunikacja i z swoją załogą, i z ekspertami, I wtedy którzy wiesz, pracują. i to jest win-win, bo ekspert się czuje zaopiekowany, to znaczy się widzi, bo to on dostaje Że to ma motywację, sens. że to ma sens, że coś pójdzie do przodu. że nie wiem, o coś prosi tego sponsora, dostaje pozytywną informację, dobra, tak robimy, to ciągnie ludzi, z którymi się współpracuje. No bo wiesz, to jest też tak, że w każdej firmie masz swoją robotę. I ci przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi, dobra, ja potrzebuję ileś procent twojego czasu. A ty jesteś zarobiony pokórek, nie? I to jest takie typowe, nigdy nie ma dobrego czasu na doskonalenie, nie? To tak jest, nie? Lata z tą pustą taczką. Dokładnie. I nie ma tyle. czasu się zastanowić, jak to Nie ma zrobić czasu się lepiej. zastanowić, to tak jest. I to są rzeczy ważne, żeby ludzi pozyskać i żeby pokazać im wartość dodaną dla nich. Nie? To jest też często, o czym się mówi, dostaję alergię, jak słyszę wdrożymy ci 5S, czy wdrożymy ci TPM-a, czy wdrożymy ci cokolwiek. Bo to jest postrzeganie człowieka, który pracuje gdzieś tam jako takiego przygłupa trochę, który nie wie, jak sobie zorganizować stanowisko pracy i traktowanie go z góry, że ktoś przyjdzie i mi coś w mojej robocie wdroży, w której ja pracuję 8 godzin od 20 lat. I to jest trochę ignorancja i to jest trochę niezrozumienie tego,
tej motywacji pracownika. Więc no, tutaj mamy pana, który nas fotografuje. Ja przychodzę, wdrożę panu 5S-a w tych aparatach fotograficznych, bo tak. I to jest takie wyjście częste, nie? Że modne jest coś narzuca. albo coś, to jest narzucone. Konsultant czy firma, która robi to, musi wyjść od strony wartości dodanej dla pracownika. Czyli musi mu pokazać, dobra, słuchaj, z czym masz problem, nie? Zanalizować to wszystko i powiedzieć, dobra, jak my mamy tutaj problem, to jeżeli uporządkujemy miejsce pracy, zorganizujemy je lepiej, to tobie się będzie lepiej robić, nie? Mniej będziesz się chodził, męczył Win-win, i tak dalej. nie? Dokładnie. Jak będziemy mieli Absolutnie. blisko wszystko tutaj, będziesz miał pod ręką, nie musisz się schylać do tej skrzynki, nawet nie musimy tego nazywać w jakiś tam specjalny sposób. Nie musimy wokół tego tworzyć religii. Robimy rzeczy, które są wspólne Które poprawią jakość jego komfort pracy. Nie? komfort, Patrz, no, dokładnie. człowiek pracuje pół swojego świadomego życia jest w pracy. Nie? Więc każdy chce lepiej pracować i chce mieć świadomość taką, że ma wpływ na to stanowisko pracy. Więc to jest cała masa właśnie takich implikacji, które konsultant musi wiedzieć. Ale też osoba, która konsultanta chce zatrudnić, powinna o tym wiedzieć. No to są takie wskazówki, które myślę, że tutaj możemy udzielić. Ja również jak najbardziej podzielam ten punkt, tak, bo to wydaje mi się niezbędne, tak, jak jest ten support i zrozumienie przede wszystkim, tak, w którą stronę jedziemy, no to wtedy rzeczywiście jest zadowolenie i po jednej, i po drugiej stronie, tak, i rzeczywiście ten win-win, chociaż nie zawsze, bo spotkałem się też z takimi sytuacjami, może ty też, że te intencje były takie ukryte jednak i pod podszewką jakiś, nie wiem, pod fajnymi hasłami, że coś tam zrobimy, to no, okazało się, że jakieś inne cele były niestety do realizacji. Wiesz co, I to takie jakieś takie no, bardziej słyszałem mroczne, o tym. tak? Wiesz co, słyszałem o takich rzeczach, ja się z tym nie spotkałem. Okej. No, mnie to ominęło, dzięki Bogu. Natomiast spotkałem się też w jednym projekcie z polityką, gdzie to była duża organizacja, w której było więcej polityki jak pracy. Za dużo pieniędzy może mieli. Nie, za dużo polityki mieli. Okej. Więc tutaj tu jest różnie. Natomiast no szczęśliwie przez całe swoje życie gdzieś udawało mi się w takich firmach pracować, czy z takimi organizacjami pracować, które chciały zmiany. Czasem było lepiej, czasem było gorzej, Świadomość. ale świadomość zawsze była. To patrząc teraz na ten rynek, tak? No bo każda firma dąży do tego, żeby być lepszą, tak? Produkować więcej pieniędzy, zaspokajać potrzeby swoich klientów. To są naturalne cele, do których są powołane organizacje. Rynek w Polsce, myślę, że każdy wie, jaki jest, tak? Trudno jest pozyskać pracowników, to samo powiedziałeś, konkurencja wymusza różne rzeczy. To jakie kompetencje, nie wiem, może teraz dla Was są problematyczne do tego, żeby gdzieś tam rozwijać organizację? Jakich kompetencji, nie wiem, poszukujesz, jakie są pożądane? Co to jest? Wiesz co, no głównie to jest otwartość na zmiany i otwartość głowy i dopasowanie do zespołu. Bo ludzi możesz wszystkiego nauczyć. To znaczy możesz się nauczyć procesów Czyli konkretnych. tutaj takie postawy mówisz, bardziej tak. postawy po prostu w Najważniejsze organizacji są postawy. są potrzebne Nie. do tego, żeby rozwijać. Tak, zdecydowanie. No, to jest kwestia. A jesteście samodzielnie w stanie tutaj na tyle to kształtować? Pewnie, no to znaczy inaczej, postaw nie jesteś inaczej. Postawy znacznie trudniej kształtować, czy nauczyć postaw. Jak z wychowywaniem dzieci, prawda? No To tak, no. To długie procesy, długi czas. Więc łatwiej jest nauczyć kogoś, nie wiem, planowania, kogoś, kto pracował przedtem jako kontroli jakości, to się łatwiej nauczyć planowania niż tego, żeby, tak. żeby być sympatycznym, przyjemnym, miłym. Czyli miękkie kompetencje. W naturze tego nie ma. To jest coś, co trzeba rozwijać. No to jest dopasowanie do zespołu, nie? Czyli musisz mieć, wiesz, no znowuż, no to są wytarte slogany take the right people to the bus and then drive, nie? Czyli musisz mieć dopasowane
osoby do twojego zespołu. Okej, no to gdzie te dopasowane zespoły, osoby pozdobywać, bo masz też różne perspektywy, tak? I sam też zdobywałeś projekty, z nami też współpracowałeś. Jak to postrzegasz teraz? Gdzie te Grzegorz, kompetencje? znasz rynek. Wiesz, że są... Oczywiście, możesz zrobić ogłoszenie na portalu, dostaniesz... Czasami dostaniesz 0, czasami dostaniesz 150 aplikacji. I możesz się przez to wszystko przedzierać i trafić. No pewnie to robiłeś teraz, Pewnie, tak? że tak. Przy tych zmianach. Jak długo, powiedz to teraz, jak ci długo to Wiesz zajmuje, co, ale taka to jest ścieżka? bardzo różnie, nie? Miałem jednego złotego strzała. Mamy dziewczynę, która nam biuro prowadzi. To było na zasadzie takiej, że 10 minut złożyła aplikację. Myśmy akurat potrzebowali takiej osoby. Bęki jest. Bank jest. I mamy, nie wiem, to firma mogłaby beze mnie No to pracować, złote ale, strzały, no ale to tak, czasami się tak są, trafi, nie? tak? Ale to z reguły te procesy to akurat takie to są bardzo długie, prawda? Tak. Zazwyczaj trwa to długo. No, czasami do pół roku, wiesz, Nawet pół roku. No tak, no bo wiesz, jeżeli, to sobie wyobraź sytuację, masz kogoś na 3-miesięcznym wypowiedzeniu, czekasz, No tak. za 3 miesiące, 2 dni przed przyjściem mówi, że jednak nie. No i to masz następne, nie? Więc... No to na przypadku jakichś takich, nie wiem, wrażliwych albo istotnych elementów, tak, układanki w całej firmie, no to blokuje wam to rozwój. Blokuje, no tak. No tak jest, no. Także wiesz, no, jesteś w tym momencie w takim położeniu, że dużo firm szuka takich osób czy takich organizacji, które takie sytuacje podbramkowe rozwiązują. No wiesz, no Dokładnie. zobacz, No to ten marketplace, który stworzyliśmy właśnie, no po to jest potrzebny też, tak? tak. I po to jest korzystany. Właśnie do tego też dążę, tak? Że my zobaczyliśmy pewną lukę i staramy się ją uzupełnić. I też skorzystałeś właśnie i po jednej, i po drugiej stronie, tak? Właśnie z takiej furtki. Tutaj też osoba do finansów przyszła. No właśnie chciałem, żebyś porównał właśnie takie różne te modele, tak? I ten może właśnie nasz, który szybkim na pewno sposobem Słuchaj, jest. Jak, to jest tak. W przypadku takiego typowego headhuntingu, tak samo jak wszędzie, oni robią research najpierw do tego, co mają, czyli przeglądają swoją pod twój bazę temat. i tak dalej, wybierają tam jakieś osoby, dostajesz te propozycje, trafisz, nie trafisz. Krócej od takiego zwykłego tego procesu Nie, rekrutacyjnego? to co Czy u Ciebie też? jest, to jest zdecydowanie szybciej. Czyli te 3 dni, które są, ja nie dostałem jeszcze od żadnego headhuntera żadnych propozycji wcześniej, jak mniej więcej po tygodniu. No to jest ta zasadnicza różnica, którą robimy, dwóch. nie? No to te 3 dni to oczywiście tak... Wiesz, i to jest przewaga, no bo nie ukrywajmy, oprócz tego, że się odzywałem do Ciebie, też jakby równolegle próbowałem... Dokładnie, no rozmawiałem z twoim HR managerem. Tak, próbowałem u headhunterów. Natomiast u Ciebie przewaga jest taka, że masz tych ludzi szybciej, nie? Więc ja jestem, więc mając kogoś, powiedzmy sobie od ręki, jesteś tym pierwszym wyborem, nie? Jeżeli trafisz. Jeżeli trafisz, no bo to oczywiście, że tak. No kompetencje na pewno kompetencyjnie te osoby, które są, one wpisują się, no może 90%, tak? Czasami może 95%, tak? No nie ma osób idealnych i to trzeba sobie zdać sprawę. Natomiast ty też to poczułeś po drugiej stronie, tak? Gdzie jest jakiś projekt, tak? Dostawałeś jakiegoś briefa, tak? I on wpisywał się w twój czas wolny, albo czy kończyłeś projekt, albo miałeś też capacity, no i na tym ta rzecz polega, prawda? I dokładnie takim modelu my jesteśmy i dlatego też to jest takie szybkie i efektywne rozwiązanie.
A myślę, że właśnie też chciałem wydobyć tą perspektywę, bo okej, takie lucky shots mogą być, tak? My myślę, że mamy taką formułę marketplace'u, która rzeczywiście jest oparta na pewne procesy zbudowane, doskonalone i one działają, bo każdemu klientowi rzeczywiście te 72 godziny, chyba że to jest naprawdę jakiś duży zespół i niszowe jakieś takie tematy, to czasami troszeczkę gdzieś tam więcej potrwa, aczkolwiek no to jest proces, tak? Miałem się przy okazji właśnie też, przy inne okazje też sprawdzić i w taki sposób to działa, tak? Jak to się wpisuje, nie wiem, w taki nowoczesny świat, w potrzeby właśnie organizacji, firm takich jak wasza, jakie są? Wiesz, to jest też trochę tak, nie? Jak popatrzysz sobie na model rozwoju, taki jaki teraz jest, nie? To są rzeczy, których kiedyś nie było, typu, nie wiem, Pyszne, czy tam jakieś inne portale, na których się zamawia jedzenie, Tak. gdzie wybierasz sobie z Dokładnie. obrazka, scrollujesz sobie ten, nie? I zaraz ktoś dowozi. I zaraz ktoś dowozi, nie? Nie musisz, czy omijasz ten cały korek gdzieś związany z przepływem informacji, tam wiesz, z czekaniem na kelnera i tak dalej. Możesz sobie tak to zrobić, nie? I znowuż są różnego rodzaju preferencje, są różni ludzie. Jedni do tego dorośli, inni jeszcze nie, ale inni jakby patrząc na udział w rynku tego typu portali, czy tego typu organizacji, które w tym kierunku idą, to jest coraz bardziej popularne, wiesz, i to jest też tak, że nadal będą restauracje, do których się chodzi, będą miały swój rynek i nadal będą takie firmy jak twoja, które robią to inaczej. Ten udział w rynku u ciebie prawdopodobnie się będzie rozszerzał, u nich prawdopodobnie się będzie kurczył, ale to wiesz, no Każdy gdzieś tam, jak nie dobrą mam pracę złotej- robisz, to zawsze będziesz na rynku, nie ma prawda? złotej kuli. Tak. Ja to też Jak zawsze będzie też poziom też serwisu tak dobry, to wszyscy będą mieli ten. tak. Ja myślę, że tu możemy też taką klamrą zamknąć, bo w tym też wspominałeś ten lean manufacturing, tak? W tym linie właśnie chodzi o czas. Przede wszystkim, prawda? Ten Wiesz, lead w time to linie- skutkuje na koszty, prawda? Na produktywność. Ja jestem takim purystą, jeżeli chodzi o Podkręcam cię, bo wiem o to. o definicję, o różne innego typu rzeczy. Chodzi nie tylko o czas, chodzi o to, żeby poprawiać procesy, ale angażować pracowników. I o to, żeby każdy, który jest w pracy, się czuł zaangażowany i czuł się członkiem zespołu i czuł się, że ma poczucie wpływu na organizację. Wiesz, bo jak popatrzymy sobie na oczekiwanie pracowników względem pracodawcy, nie? To tak można by jakby się kogoś spytać na pierwszy, co oczekuje pracownik, kasy, nie? A tak nie jest. Ta kasa gdzieś tam jest na którymś miejscu, czyli te Cel też badania, się które liczy, są, prawda? tak, te badania, które są, I satysfakcja. to na pierwszym miejscu, wiesz co dają? Chcę pracować w firmie, która ma fajnego lidera, która jest w stanie stworzyć dobrą atmosferę w pracy. Tak. I to jest pierwsze miejsce. Nie? Ty chcesz mieć taki komfort przyjścia do takiego miejsca, w którym się dobrze Dobrze się czujesz, dokładnie. A to Nie? jest- I to jest według mnie z tym linem związane mocno. Czyli ty jak chcesz coś od ludzi, to musisz dać im środowisko, w którym pracują. Nie? I teraz takie podejście typu, a wdrożymy ci 5S-a, to nie jest to. Nie? Ty nie zaangażujesz ludzi, mówiąc wdrożymy ci 5S-a. Więc ty musisz od nich wydobyć, nie? Pokazać im korzyść z tego. I dopiero w tym momencie to wszystko zaczyna działać. Więc no tak Na jest. koniec rozmowy spytam tak, no masz tą perspektywę, w której jakby ci kazano wybrać, w której byś chciał pozostać? Wiesz, Która ci więcej satysfakcji daje? Nie, ja zawsze brałem od życia to, co mi daje, wiesz, i jakoś dawałem się ponieść, wiesz, i może w paru momentach żałowałem, ale generalnie ja bym nic nie zmienił, wiesz, i to jest tak, jestem w miejscu, w którym jestem, cieszę się z tego, co robię, mam z tego fan i tyle.
Czyli czasami flow, tak? Po prostu trzeba popłynąć jak rzeka. Tak, Jak, to akurat nie jest rzeka, to jest jezioro. Wiesz, Jezioro, to, tak, ale jezioro też płynie, nie? Bo Szczecin leży nad morzem. No to życzę, żebyś dalej płynął z prądem pozytywnie Dzięki i bardzo. dziękuję za rozmowę. Tobie też życzę. Dzięki Tomasz. Dzięki.